Dzień dobry. Postaram się tak Adama z góry nie brać, ale dzisiaj teren ciężki. Standardowo prosimy o napisanie, jak nas widać, jak nas słychać. Poczekamy około minuty na to, żebyście się zebrali. No ale co, witamy się już z tymi, co będą oglądali potem retransmisję. Tak. Co my tu dzisiaj robimy? No dzisiaj metod feeder w roli głównej, jak widać. Podajniki. O, Kaczki. kaczki, tak. Szkoda, że spłoszyłem, bo znowu mi będzie pod żyłką pływać albo nad żyłką. Są foremki, 2 mm pelet. Tu mam jakiś miks zanęty z peletem. Kamil Krygier, widać, słychać. Super. Dziękujemy za informację. O, ja mam 4 kreski 5G, więc dzisiaj to powinna być rewelka, jak nigdy. Ty, jak masz 4 kreski 5? Aż żal, że na YouTube nie można w 4K transmitować, bo myślę, że to dzisiaj by się przy tym zasięgu dało zrobić. 4K, 5G. Michał, ty jakimiś hasłami do mnie gadasz. Dobra, słuchajcie, koniec głupich żartów. Robert Papuziński, super jest, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dziękujemy, również. pozdrawiamy. Także no co, jeszcze zanęta jest i już teraz ostatnio ze sobą biorę 4 mm taki też nawilżony pelet, którym też oblepiam podajnik. Także na razie jest to. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Jesteśmy na wodzie PZW. To jest glinianka. Woda, na której nie można przetrzymywać ryb w siatkach, nie można tych ryb zabierać, więc to jest łowisko no kill. Przyjechaliśmy złowić. Pierwsza myśl była taka, żeby złowić złote karasie. Nawet słyszałem, Michał teraz powiedział, że tytuł tego zapowiedzi live'a dał, że czy uda nam się złowić złotego karasia, więc jeszcze większa presja. Akurat, no nie wiem, myślę, że na za wiele ryb raczej nie liczcie, bo dzisiaj nie jest dobry dzień na ryby. No ale się nie wiadomo, zawsze jak odpalamy tego live'a, to coś się wydarza, więc Tak, ludzie, którzy wchodzą na tego live'a jakąś taką dobrą energią emanują, więc być może i dzisiaj coś się zadzieje. Przemek Fishing, siemanko, ale te nowości to klasa. Czekam, jak Adam zaprezentuje je na żywo. Pozdrawiam panowie. No my też na nie czekamy. Tak, na razie to są tak tylko opowiedziane, powiedzmy na sucho, chociaż niektóre rzeczy już miałem w ręku, bo Jak byliśmy w Anglii. tak, to parasolkę widzieliśmy tamte ciężarki do gruntowania, Sztyce. nawet ciężarki do gruntowania to mam, to mogę pokazać. No my będziemy taki mieli kontakt z tymi nowościami, myślę, że pewnie w przyszłym tygodniu podczas nagrywek, także też jakieś live planujemy, zobaczymy, może coś się uda też pokazać. No, takie ciężarki wyglądają w ten sposób. To z tych nowości mam. Taki kształt, można powiedzieć, jak pocisk, więc będą raczej ładnie leciały. Poza tym te wypustki, jeżeli będzie ciężarek gdzieś tam po dnie, tutaj będzie przyczepiona plecionka i będzie ciągnięty po dnie, no to jak będą jakieś kamyczki czy jakieś nierówności na dnie, muszelki, no to będzie można, myślę, tym wyczuć, że coś tam na tym dnie się znajduje. Sztyce też widzieliśmy do podbieraka, Tak, no to tak. kosmiczne, naprawdę to jest zdecydowanie górna puła. Rakietnica TB, witam. Kamil Krygier, cześć panowie. Jadę na Cześć. nowe jezioro, o którym nic nie wiem. Jak budować łowisko przez 2 tygodnie? Metoda i klasyk. Jakiś urlop się szykuje. To zazdroszczę i na pewno życzymy udanych połowów. Myślę, że na takie nęcenie długie, kilkudniowe, no to warto by było chyba raczej nęcić grubszym towarem, tak mi się wydaje. Ja bym być może nawet zrezygnował z zanęty. Nie wiem, jaki rybostan tego jeziora jest, jakie tam ryby się łowi, ale zanęty przeważnie no to jest coś fajnego, no bo zanęta w miarę szybko działa. Zanęta pachnie, ma jakąś pracę w wodzie, jakąś smugę potrafi zostawić, więc zanęta to jest takie, jest bardzo
przydatna wtedy, gdy przyjeżdżamy na łowisko, mamy kilka godzin na łowienie, używamy zanęty, zwijamy się, jedziemy do domu. To jest fajne. Natomiast jak ja bym miał gdzieś jechać i no, na takim urlopie raczej wolałbym łowić duże ryby niż mniejsze, więc raczej postawiłbym na coś grubszego. Jakieś ziarna typu, nie wiem, kukurydza, być może nawet jeszcze coś grubszego, jakieś grubsze ziarna, pelet. Ten kartofle i makaron. No tak ludzie kiedyś nęcili, No ale wiem, my się wiem. z tego śmiejemy, natomiast no, było to skuteczne i myślę, że wielu wędkarzy też w ten sposób nęci. Chyba warto wybrać kilka miejsc, wcześniej sobie jakoś tą wodę poobserwować, porozmawiać z miejscowymi, gdzie oni łowią, w jakich miejscach. No też nie wiem, jakie to jest łowisko, czy dno jest zróżnicowane, no bo to jak jest powiedzmy taki 2 metry wszędzie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że praktycznie w każde miejsce można sobie te ryby znęcić. Ale jak są górki, dołki, stoki, twarde, miękkie dno, no to warto sobie, myślę, twarde jakieś dno znaleźć i tam to miejsce zanęcić. Pewnie w pierwszych dniach można nęcić w miarę bardzo duży obszar, nie skupiać się na jakimś takim obszarze, tylko nie wiem, nawet parę metrów kwadratowych bym ponęcił, żeby tak jakby no, te nowe łowisko gdzieś tam z dużego powiedzmy obszaru te ryby zbierać, a później bym przy kolejnych nęceniach jakoś pomniejszał ten obszar nęcenia, no żeby te ryby troszkę powiedzmy zagęścić. Piotr Miara. Cześć, z odbiorem wszystko ok? Preston z nowościami lipcowymi poleciał grubo. Pozdrawiam. To tak. Robert Papuziński, udanego połowu. Dzięki. Paweł Podgórski, witam i pozdrawiam. Dzień dobry, pozdrawiamy. Daniel, więcej wiary panowie. Więcej No to jest wiary. dobre, bardzo dobre podejście. Wojtek, No ja jeszcze tutaj dopowiem poprzednikowi, bo ja tak mówię, ponieważ no, jestem pierwszy raz na tym łowisku, nie znam tego łowiska, ale bardzo dużo dobrego słyszałem o tej wodzie. Natomiast jak się odezwałem do kolegi, który mi to łowisko polecał, no to mówi, że to nie jest akurat najlepszy okres teraz na łowienie. W zeszłym tygodniu, no i w weekend były upały, no i jak były te upały, to ryby się odłączyły, no przestały żerować, nie biorą tak jak powinny brać. Ja trochę miałem nadzieję, że jak teraz 2 dni trochę ochłodzenia było, to ryby znowu się nakręcą, ruszą, ale na razie nie widać tego. Nawet gdzieś tam po drugiej stronie są miejscowi wędkarze, słyszę jak ze sobą rozmawiają i też bardzo narzekają, że no dzisiaj ryby nie biorą. HDEC. Jak mam kombinezon DFX, to chyba nie ma sensu na nową ultrę się przesiadać. No DFX to jest no, kombinezon wysokiej jakości. Jeżeli on jest zadbany, wszystko w nim działa, a myślę, że przy prawidłowym użytkowaniu, no to jest kombinezon, który posłuży na wiele lat. To jest coś, co spełnia swoje zadanie. No, tak jak ktoś kupił sobie nowe auto i po 3 latach to auto nadal jest super. No, chyba że ktoś za każdym razem no, lubi mieć nowe auto, ewentualnie skończył mu się leasing i w jakiś sposób został, może tak powiem, zmuszony do wymiany, ale nie trzeba tego robić, tak mi się wydaje. Chociaż ta powłoka teflonowa, która jest na tym kombinezonie, wygląda, że jeszcze lepiej ta woda będzie po tym kombinezonie spływała. Ja tego kombinezonu nie widziałem, nie miałem go w ręku, więc trudno jest mi cokolwiek powiedzieć. Używałem DFX-a, jestem z niego bardzo zadowolony. Słuchajcie, tylko wtrącę, bo mamy ponad 100 osób na live. Jak zostawicie łapkę w górę, to będziemy wdzięczni, bo zawsze ten live dotrze do większej ilości osób. Wojtek Pierzchała, miejscówka obiecująca. No, miejscówka wygląda bardzo fajnie. Kozacko. Nie wiem, czy Ty, Michał, pokazywałeś. Tak. A weź tak pokaż, żeby mnie tam było trochę widać tak w tle, to ja będę palcami pokazywał. dawaj. Zobaczcie, tutaj po lewej stronie mam taką, powiedzmy, wyspę z trzcinami. Później jest kawałek przerwy i jest taka duża bardzo połać grążeli. I właśnie jedno miejsce mam tam po prawej stronie przy rogu tych grążeli. Drugie miejsce mam bliżej tego trzcinowiska, tam troszkę głębiej też bliżej grążeli. To mi polecił kolega właśnie, z którym tutaj rozmawiałem. Ale jeszcze ja sobie tak wymyśliłem, jak gruntowałem to łowisko, w związku z tym, że no ryby nie brały, więc założyłem, że stoją w niestandardowych miejscach. To sobie przy gruntowaniu tutaj znalazłem, że
od tego, powiedzmy, tak jak są grążele, no wiadomo, i to trzcinowisko tam jest płytko. I ta płycizna się ciągnie jeszcze parę metrów i później jest dosyć gwałtowne zejście, nie wiem, no ciężarek mi opadał ponad 3 sekundy, więc powiedzmy w przybliżeniu około 3 metry wody. I właśnie nęcę sobie za pomocą procy peletem i kukurydzą po parę ziarenek to miejsce właśnie na tej głębokiej wodzie i z tamtego miejsca już mi się udało parę ryb złowić i to chyba najfajniejsze ryby właśnie z tej głębokiej wody były. Nie ma zbyt wielu tych brań, ale właśnie z tego miejsca te ryby wychodzą, więc takie mam dzisiaj 3 miejsca. Jeżeli jeszcze się nic nie będzie działo, no to jest wiele tak jakby opcji. Mogę jeszcze tak jakby tą wyspę trzcinową obławiać. Mogę tam, nie mam wędkarzy po prawej stronie, więc mogę odpiąć z klipa i rzucić tam na aferę przed siebie. Wody jest dużo do obłowienia. Krzysztof M. posprawdzać w krzakach, na jaką zanętę łowią miejscowi. Ale też narzekają niestety, też No, narzekają po miejscowi drugiej stronie. narzekają. Chociaż tutaj było 2 panów, którzy na nockę byli, no to oni zadowoleni byli. W nocy połowili, nawet jak się zwijali, to widziałem, 2 ładne karpie złowili. Także no być może jak przyszło lato, zrobiło się bardzo ciepło, woda jest bardzo ciepła, bo jak nabierałem wodę, żeby przygotować zanętę, no to ta woda wyraźnie była bardzo ciepła, więc pomimo tych 2 dni takiego ochłodzenia, to ta woda nadal jest ciepła. Ona się bardzo mocno nagrzała, a jak temperatura wody przekroczy jakąś taką górną też granicę, to też te ryby jakoś gorzej trawią i już też nie są chętne do żerowania. Kamil Krygier. Dzięki, Adaś, pełna profeska. Postaram się zastosować sugestie. To odnośnie tego jeziora. Krzysztof Jarzemski. Witam panowie, czekam na te mocne sztyce do podbieraków. Mocne, to znaczy Monster Extreme, to chyba są już. Też mi się wydaje, że są już Monster Extreme. Chyba, że wywiało znowu ze sklepów, ale były dostępne. Tak, Monster Extreme to były. Teraz akurat w nowościach prezentowaliśmy, Ten karp, tak? no tam te sztyce też są mocne, to zależy do czego kto potrzebuje. No jeżeli ktoś chce mieć taką sztycę, powiedzmy taki topór, gdzie priorytetem jest to, że ta sztyca ma być odporna na wszystko, no to Monster Extreme, a jeżeli komuś jeszcze zależy, żeby ona była super sztywna, bardzo lekka, no to wtedy trzeba zainwestować w Response Ultra, ale one będą, myślę, parę złotych ładnych kosztować. Przemek Fishing. Kiedy film na dystansie? Macie w planach? Myśmy byli w tym roku już jeden film o dystansie. Nazywa się bodajże chyba Duże ryby z daleka albo coś takiego. Tak, tam Tam 100 metrów łowiliśmy- od brzegu na tak. klasyka łowiłem, więc myślę, że to jest jak najbardziej dystansowe łowienie. Jest tam kilka ciekawych rzeczy, a czy w tym roku? Nie wiemy. Może Być może tutaj też od Przemka było pytanie na temat dystansowego łowienia Na metodę? na metodę, tak. Więc nie wiem, czy to ważne, ale Przemku, jeśli chciałbyś taki film zobaczyć, to też mamy dystansowe łowienie na Method Feeder. To jest film, co prawda, sprzed 2 lat, więc jeśli widziałeś, no to nic nowego Ci na razie nie zaoferuję. Natomiast jeśli go nie widziałeś, to zapraszam, bo myślę, że też jest fajny film. Artur Przytarski. Hej Adam, gdy łowisz na metodę, to czy używasz rurek ICS z amortyzatorem? Jakieś wady, zalety tych amortyzatorów? Nie używam tych gumek, rurek z amortyzatorem. Nawet ich nie mam. Nawet fizycznie nie mam takiej ani jednej rurki. Lee chyba używał takich węgli. Lee używał, tak. Lee używał i sobie bardzo chwalił to z amortyzatorem, że podczas holu to jest taki dodatkowy element, który sprawia, że ryby się mniej wypinają. Ja używam normalnie tradycyjnych przelotowych. Jan Bill, witam. Co to za łowisko i gdzie jaka miejscowość? Kurczę, chyba to jest za mała woda, żebym ja zdradził. Poza tym mnie tutaj kolega wysłał. Przepraszam bardzo, ale nie chciałbym zdradzać kolegi łowiska, bo to, tak jak mówię, tu jestem pierwszy raz. Kolega mi wspomniał o tym łowisku, więc No, na filmie ci, co po prostu zobaczą z drona, będą wiedzieli, gdzie to jest, to po prostu będą wiedzieć. Nie? tak, no przepraszam, nie mogę tego zdradzić. Daniel, Już jeszcze tylko dokończę. Byliśmy nad Nogatem i tam powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. I słuchajcie, potem mieliśmy groźby. No to ja już miałem groźby. Naprawdę, uwierzcie mi, miałem groźby od jednego człowieka, że ja mu popsułem łowisko, że tam się zjechało tyle ludzi, mięsiarzy i tak dalej, nie? A łowisko było takie, żeby tam w tygodniu stanąć w lutym, trzeba było o 4 rano czwartej przy miejscu. miejscówkę. Więc sobie wyobrażacie, co ja tam mogłem popsuć. No ale taki był odbiór tego wędkarza. Daniel, podejdą do Prestona, zaciekawiając, co tam Adam przywiózł nowego. Robert Papuziński, lajki dla Adama. Będzie nam miło.
Huawei. Da się łowić na wagler, slider na głębokiej żwirowni około 10-12 metrów? No na wagler to raczej nie bardzo, bo myślę o łowieniu leszczych, tak zgaduję. Albo proszę jeszcze, są inne pytania, to ja mogę na to pytanie szeroko jakoś odpowiedzieć. Jak są inne pytania... Są 2-3 pytania, także myślę, że możesz odpowiedzieć szeroko, a po prostu do tamtych powrócimy za chwilę. No dobra, to jest mało tutaj sprecyzowane to pytanie, więc odpowiem tak jakby dwutorowo. Pierwsza rzecz to jest, jeżeli chodzi o łowienie karpi w takiej żwirowni 10-metrowej na spławik, to jak najbardziej lato to jest świetna pora właśnie, żeby łowić na pellet wagler. Bardzo często właśnie w takich żwirowniach, jak woda robi się ciepła, to przy dnie jest bardzo zimna, przy powierzchni jest bardzo ciepła. Karpie to są ryby ciepłolubne, więc one bardzo często się wygrzewają w tej wierzchniej warstwie i wtedy je się łowi na tak zwany pellet wagler, czyli spławik, jakiś nieduży grunt, no w takiej nawet żwirowni 10-metrowej to nawet i dwumetrowy grunt to też już jest nieduży, no bo to też sobie można wyobrazić, że gdzieś ta przynęta znajduje się w toni, strzela się strzela się peletem, jakimś twardym 8 mm najczęściej, ryby do tego jakoś tam przypływają, zarzuca się często, zestaw przerzuca i można te karpie łowić. Ewentualnie, jeśli mówimy o łowieniu, nie wiem, płoci, leszczy czy innych ryb z dna, no to wtedy trzeba zastosować slider, czyli spławik przylotowo przemieszczający się po żyłce. No i wtedy odpowiednio zmontować zestaw, żeby łowić te ryby z dna. Grzegorz Rewoliński. Cześć, pozdrawiam z Norwegii i Połamania. Pozdrawiamy. ULDRK. Cześć. Cześć. Piotr Miara. Chciałbym zapytać, czy ta mniejsza półka boczna po Pana prawej stronie nie koliduje Panu z uchwytem pod dolnik wędki? Można podejrzeć, jak Pan tam ma to zmontowane? No to dawaj, Michał, chodź. Ja to robię w ten sposób. wezmę tak. Poczekaj, ja tutaj coś pokażę. Ja jak tą boczną półkę montuję, to ją montuję tak, że tutaj pozostawiam ileś miejsca. To jest po pierwsze dobry poziom, żeby tutaj brać przynęty, czy telefon, czy jakieś inne drobiazgi, które mam na tej półeczce, ale też pozostawiam sobie ten kawałek właśnie po to, żeby mógł zamontować ten uchwyt. Więc uchwyt jest zamontowany w ten sposób. Mogę go, wyjmę wędkę, żebym wędką nie poruszał, mogę go obracać. On jest też regulowany, więc mogę go ustawić wyżej albo niżej, więc w ogóle mi to nie przeszkadza tutaj przy tej półce. Piotr Śliwiński, wędkarstwo karpiowe. Siemanko panowie, powodzenia. Siemanko, powodzenia. Michał Koreń. A jak sprawują się wędki Diura po paru dniach łowienia? Czy masz jakieś nowe przemyślenia? Chyba po tych ostatnich łowieniu nie mam jakichś nowych przemyśleń. No, wędki są w porządku, celnie zarzucają zestaw, po zacięciu dobrze się nimi holuje rybę. No, największą ich zaletą jest ich cena na pewno, więc to trzeba brać pod uwagę, a stosunek ceny do jakości tych wędzisk jest, kurczę, no według mnie super, bo za naprawdę nieduże pieniądze jest dobrej klasy wędka, więc akurat dzisiaj łowię 10-stopową, ostatnio 11-stopową wędką, więc te dwa wędziska jak najbardziej polecam. Dwie szczytówki, tutaj jest szczytówka jednouncjowa, jeszcze w komplecie jest dwuuncjowa szczytówka. Także super budżetowa wędka. Napiszcie na czacie, czy słyszycie te bestie. Nadają od samego rana. Tylko daj. Przyszły wykąpać. Dobra, na razie jesteśmy na pusto z pytaniami, więc śmiało jak coś macie, to piszcie. Będziemy dla Was jeszcze na pewno jakąś chwilę Tak, ja będę gadał, ale w międzyczasie muszę pamiętać, żeby po parę ziarenek, dosłownie, no bo te ryby za bardzo tam dzisiaj nie biorą, ale parę ziarenek muszę tam im co jakiś czas podawać, bo to sprawia, że jak co jakiś czas tam zarzucę, to na 3 zarzuty, 4 jakieś branie tam się pojawia. Piszą ludzie, że słychać te bestie. O, i one tak właśnie do nęconego pola. Tylko teraz czekamy na nura.
Nie, te małe to się boją. Matka raczej pójdzie. Are you guys from Ukraine? No, we are from Poland. Ja to w ogóle z Niemiec. Znaczy z nazwiska tylko. Tak, to trzeba sprostować, bo potem się rozniesie. Tak. Rodowity Polak. A przynajmniej od głosów tej natury można sobie posłuchać, nie? No to takie natury, ale trochę irytujące. Muszę przyznać, już przez te parę godzin to tak trochę wierci w uszach. Demon, witam. Którą sztycę z Prestona polecacie do łowienia tyczką? Response Ultra 4 metry. To nowa. A ze starszych serii? Ze starszej serii, no to ja mam tak jakby chyba poprzedniczkę, Response XS. To jest sztyca, no zobaczcie, 4-metrowa sztyca, ja mogę swobodnie jedną ręką operować tą sztycą. I to jest sztyca, na której mam przyczepiony ogumowany podbierak, więc dosyć ciężki. Jak łowię tyczką, czy łowiłbym tyczką, to bym założył podbierak żyłkowy, który jest znacznie lżejszy. Następna zaleta, i to jest też w tych sztycach XS, że można, jak się jest, nie wiem, niepotrzebny taki długi 4-metrowy podbierak, a zależy nam na sztywności, no to wtedy tutaj jest gwint i w ten gwint się wkręca podbierak. To jest bardzo, bardzo fajna i przydatna funkcja. Bardzo często na komercji z tego korzystam. Tu się Neo94 pyta, English or Spanish? Polish. Polish, we can speak English, Spanish. No Spanish. Ja po hiszpańsku znam ten dos carveza, por favor. Ojej. No dobra, na razie jesteśmy na czysto. Na wodzie też za dużo tego ruchu nie widać. Nie widać wielu spławów ryb. Jeszcze mnie jedna rzecz zastanawia, bo tak jak tutaj byłem już w ogóle kontrolowany, przyjechał strażnik, który skontrolował, czy mam kartę i mam wszelkie opłaty i zezwolenie na wędkowanie. Więc co się chwali, no bo na wodach PZW to jest rzadkość, także miejscowe koło, super robota. To też sobie z nim chwilę pogadałem. Tak jak spojrzeć na to łowisko, to po lewej stronie mam taki cypel. Później jest, powiedzmy, przerwa, jest woda, znowu kawałek tutaj tego trzcinowiska, znowu jest przerwa i znowu tam jest cypel. Więc można sobie wyobrazić, że gdzieś tam pod wodą, i to potwierdził to właśnie ten pan, który tutaj był, mnie sprawdzał, że tu pod wodą też jest bardzo płytko, tak jakby taki grzbiet tutaj też pod wodą idzie. I o ile tutaj z tej strony i tu przy tych grążelach w ogóle nie widać żadnych spławów, to tam po prawej stronie, bliżej właśnie tamtego cypla, tam widać co jakiś czas jakąś spławiającą się rybę. Właśnie ci panowie, którzy stali, co mówiłem, że po nocy schodzili, no to oni właśnie tam, widziałem, za ten cypel daleko zarzucali zestaw. Jeden tam w taką wnękę, a drugi właśnie tam. Więc nie wiem, być może później tak na aferę zdejmę klips i ile fabryka dała, poślę tam zestaw. Aleksandr Mikowicz. Pozdro, brako. Bracio. Robert Papuziński, skubiecość czy cisza? Na razie cisza. No na razie cisza, kurczę. Parę ryb jakichś tam złowiłem, ale ogólnie no, szału nie ma. Osuszek. Witam, mam za niedługo zawody nocne fiderowe na łowisku PZW. Łowisko płytkie do 2 metrów głębokości. Dużo drobnej ryby w postaci płoci i wzdręgi. Do dużych leszczyków trzeba się dobrać. Klasyk czy metoda? Kurczę, nie wiem, no to trudno powiedzieć. Trzeba pojechać na to łowisko i zobaczyć, co rybom bardziej pasuje. Jeszcze jakiś czas temu bym powiedział, że metoda to jest w ogóle super i nie ma się co zastanawiać nad klasykiem. I pewnie w większości przypadków tak będzie, że ta metoda będzie bardzo dobrze działać. Natomiast przekonałem się na własnej skórze, że bywają momenty, jak leszcze bardzo słabo żerują, no to metoda w ogóle nie ma szans z klasykiem. Taki film jest, nie wiem, czy
widzieliście, jest film na kanale Prestona. Tam było coś... Ty, Michał, pamiętasz tytuł tego filmu? Ale to były co, metoda kontra klasyk, czy co? Tak, co... Z Krzyśkiem? Nie, co ostatnio wrzucaliśmy z dużego, A z dużego zbiornika. Dobra, to było coś tam leszcze z dużego zalewu albo coś takiego. I tam właśnie porównywałem metodę i feder klasyczny. I tam była taka ciekawostka, że właśnie ci miejscowi wędkarze, którzy mnie tam zaprosili, z którymi wędkowałem, no to oni najczęściej łowili kiedyś na klasykę, ale teraz no wiadomo, metoda jest bardzo prosta, rączki czyste, nie są ubrudzone gliną, robakami i tak dalej. Mało przygotowań, bo nie trzeba robali trzymać w lodówce, więc no, fajna metoda, im się też to spodobało i oni najczęściej tak łowili i łowili dużo leszczy, więc ja sobie postanowiłem, że będę próbował na klasyka i jak będą ryby, no to będę sprawdzał, czy ta metoda też się sprawdza. I w tego dnia ja nie miałem nawet brania na metodę, nawet nie mówię o tym, że mniej ryb złowiłem, ja nawet nie miałem brania na metodę, a na klasyka, jak już te ryby wpłynęły w łowisko, to po prostu zarzucałem zestaw i w ciągu 2-3 minut szczytówka mi się wyginała. I złowiłem 2-3 leszcze, mówię, no dobrze, są ryby, trzeba sprawdzić, zarzucałem metodę w to samo miejsce i już nie było brań. Wracałem do klasyka i znowu były brania, ale wtedy ryby pobierały 2-3 ochotki, czy 4, no, maluteńką przynętę na bardzo małym haczyku. Ale to też jak kolega pisze, że są bocie i wzdręgi, no to ostatnio mieliśmy też okazję trafić na przykład na te wzdręgi przeszkadzajki przy metodzie, nie? No kurczę. Duża, mała kulka i wzdręga. Tak, no ale te wzdręgi też będą, jak będzie na feder klasyczne łowienie, to też będą. Nieraz po prostu jest tak, że trzeba zaakceptować to, że biorą te mniejsze ryby, szczególnie na zawodach, no bo zawody to nie jest koncert życzeń, trzeba łowić regularnie i łowić, budować łowisko, być może używać grubych przynęt, które będą selekcjonowały te ryby, albo takich, które będą tym leszczom odpowiadać, że w pewnym momencie, jak przypłyną leszcze, to one po prostu wygonią z łowiska mniejsze ryby. I wtedy będzie się łowić leszcze, więc trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, jaką metodę bym wybrał. Pewnie bym miał i to na stanowisku. Krzysztof Suchorski. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Adam Wasik. Ostatnio nic nie chce wziąć. No taki okres. No taki okres, bym powiedział, to nie jest dobry dla wędkarzy. Przynajmniej tak z moich obserwacji wynika. W zeszłym tygodniu też z Michałem robiliśmy jakieś filmy. To nie był taki dobry okres na łowienie. Później z wędkarzami rozmawiałem, którzy tu łowią, no to też kręcili nosem, że to nie jest dobry okres. Tak jak wspomniałem wcześniej, tam wędkarze miejscowi stoją i to widzę, że mają wędkarze pojęcie, no bo przede mną facet stoi, który bardzo celnie zarzuca pod te nenufarki, widać, że łowi z klipem, łowi jak należy, no i też tych brań nie ma, też narzeka, a wcześniej słyszałem, jak rozmawiał z drugim wędkarzem, chwalił się pięknymi rybami, więc należy przypuszczać, że to jest jeden z takich słabszych jakichś dni. Michał Atraszkiewicz, witam. Dzień dobry. Olek tylko bierze, na razie kiepsko. Przemek Fishing, a co do pokrowca, wszystkie modele są wodoodporne? Wodoodporne, nie wiem co to znaczy wodoodporne, no Znaczy, no ja rozumiem to, że na przykład położysz na ziemi, będzie padał deszcz, no i ci naleje do środka. kurczę, nie wiem, ja tym się jakoś nie przejmuję. Ale wydaje mi się, że chyba Preston ma wszystkie. No inaczej, ten materiał, z którego ten pokrowiec jest złożony, no to on tak dobrze działa, rzeczywiście on jest taki wodoodporny. Natomiast no, największe tak jakby wąskie gardło to jest jakiś niedopięty suwak, ewentualnie suwak, no bo te suwaki nie są takie idealnie wodoodporne, tak jak są takie wodoodporne, nie wiem, z jakimś kołnierzem takim, powiedzmy, Wodoodporne są na pewno hardcase'y. No hardcase'y to tak, to można wiadro wylać. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, wyjmie wędki, no tak jak ten pokrowiec, no to ten niebieski suwak pewnie w tej materiałowej części będzie wodoodporny. Natomiast jak go się odwróci do góry nogami, no to raczej powinien ochronić zawartość, no bo materiał sam w sobie dobrze działa. Marcin Wojda, witam wszystkich. Kondrat nad wodą. Czy pan Adam posiada układ jezdny, czy pojeżdża samochodem pod samą wodę? Nie, no pan Adam bez układu jezdnego się nie rusza. Ja kiedyś pierwszy raz w życiu mnie kolega namówił i pojechaliśmy na zawody na Grębów. Ci, co łowili na Grębowie, to wiedzą, jak duży to jest zbiornik. I udało mi się wylosować jedno z najlepszych miejsc. I proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, tu była zbiórka, a najlepsze miejsce było tak jak, nie wiem, ze 2 albo ze 3 razy szerokość tego zbiornika.
nie wiem, tak jak tam dom taki widać i to było najlepsze miejsce, więc musiałem przejść taki kawał, jak 3 kursy z gratami zrobiłem, a obok mnie paru gości przejechało na wózeczku i tak, co Adam, ciężko idzie, nie? No to pomyślałem sobie, że czas zainwestować w wózek elektryczny, więc ja teraz mam napęd elektryczny i takie rzeczy to wózkiem ciągam. Jeszcze w zeszłym roku, no w tej zimy mój syn mi wyspawał konstrukcję specjalnie dla mnie, więc mam naprawdę bardzo komfortowy wózek i nie muszę się męczyć. No chyba, że brzeg jest taki mało wygodny, no to wtedy trzeba gdzieś tam kombinować. Tak jak tutaj na przykład to trzeba było trochę kombinować, bo tam było wąskie przejścia i się bałem, żeby mi ten cały wózek się nie przewrócił do wody. Ale ogólnie manetkę przekręcam i wózek mnie goni. Daniel, będę za jakiś czas na jeziorku, gdzie dno jest muliste. Czy jest sens spróbować z metodą? Jeżeli tak, to jaki polecasz podajnik? Oczywiście, że jest sens spróbować z metodą. Nie wiem, jakie ryby występują w zbiorniku. Kurczę, no wiele łowisk komercyjnych ma bardzo zamulone dno i te ryby sobie tam świetnie znajdują pożywienie, więc ja bym się nie bał na takim dnie łowić. Jaki podajnik? Nie wiem, no ja najczęściej zakładam podajniki o masie 30 gramów, elki albo eski. A banjo czy... Raczej taki klasyczny. No co? Flat. Ten rodzaj podajnika, ja te używam. Od razu wezmę sobie, wyczyszczę. Daniel dopisał, że karaś lin. Ja bym się nie bał metody. Na takim łowisku na pewno bym spróbował. No chyba, że są rośliny, no to wtedy te metody gruntowe już są dosyć, no trudniej je zastosować, ale też to jest możliwe, bo można łowić... Gruntować dobry placek i... Tak, znaleźć jakiś kawałek wolnego placu. W ogóle mysz ci przeleciała teraz pod tym, spod pomostu wyszła mysz. No to niech wychodzi, ja tam myszy się nie boję. Daniel, dzięki wielkie, spróbuję. No to połamania życzę. A my to tak czekamy, może chociaż jedną się uda pokazać na live'ie. Tak, zmieniłem już z powrotem na to miejsce, powiedzmy bombkowe, chociaż ja teraz tutaj zamiast bombki to używam też metody, ale nęcę za pomocą procy. Tam trafia tylko pelet 6 mm twardy i kukurydza. Wcześniej coś tam były jakieś oznaki, nawet widziałem na wodzie jakieś bąbelki takie, czy coś, że coś tam się działo. Natomiast od jakiegoś czasu i tutaj widzę spokój, więc te ryby, kurde, no wyłączają się w ciągu dnia, z tego co widzę, bo ci wędkarze po nocy byli zadowoleni, bo połowili, a w dzień już rybki sobie robią przerwę. Paweł Piwi, pozdrawiam ekipę. Pozdrawiamy, dziękujemy. Pozdrawiamy. Słuchajcie, jak słyszycie jakieś niecenzuralne słowa, to nie od nas. Mam nadzieję, że ten mikrofon aż tak daleko nie łapie, ale ja słyszę je wyraźnie. No ja też. No ale No, jesteśmy nad wodą. No. tak, no faceci na rybach, no, w męskim gronie, więc Dokładnie. tak to bywa. Karol Makow, witam pana Adama i pana filmowca. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Filmowiec to duże słowo. No, myślę, że nie. Paweł Piwi, dużej ryby życzę. Dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy. Takie życzenia Przesyłajcie na pewno dobre fluidy, bo to dobrze zawsze działało. dobrze dzisiaj się może przydać. Michał Atraszkiewicz, mam w sobotę zawody gruntowe. Metoda, klasyk, dowolnie. Płytki zalew od 1,5 do 2,5 metra głębokości. Co najlepiej się sprawdzi o tej porze. Rybostan to srebrne rybki, liny i karpie. No, metoda to taki dosyć pewny temat jest. Ewentualnie, czyli ja bym przygotował 2 wędziska. No, jedno wędzisko na pewno na metodę, bo to przy takim rybostanie o tej porze roku, no to wydaje się to pewny sposób. Natomiast to też, jak są pytania, czy nie? Czy mogę gadać?
No, natomiast na własnym przykładzie wiem, że warto też mieć gdzieś tam w odwodzie jakiś feder klasyczny, a przynajmniej nawet koszyczek, który można by było wykorzystać, zakładając na trzonek właśnie na przykład ICS, założyć troszkę dłuższy przypon, albo nawet na metodę łowić, tylko jako przynętę mieć białe robaki, bo byłem jakiś czas temu, nie wiem, to było ze 2 tygodnie temu na zawodach i to było takie łowisko, gdzie rok temu jak tam jechałem, to mi wszyscy mówili, że tam trzeba się na leszcze szykować, że tam niby są karpie, ale tam karpie nie są warte uwagi, no bo jest ich bardzo mało i słabo biorą i ci, co tam łowią, to wygrywają leszczami, więc ja się przygotowałem dosyć dobrze na leszcze. Jakieś leszcze złowiłem w ciągu zawodów, ale w końcówce mówię, dobra, walczymy o karpie, a miałem tylko feder klasyczny, nie miałem w ogóle metody, więc sobie wymyśliłem, że będę nęcił zanętą z pociętą kukurydzą i troszkę parę całych ziarek i na tej długości przypon zakładałem, na haczyk zakładałem 1 albo 2 ziarnka kukurydzy i zrobiło się super łowienie, zanęta mi się rozbijała, tam było dosyć płytko, ten koszyk jak wpadał do wody, no to się rozbijało powierzchnię, ta zanęta, ta kukurydza wpadała do wody, ładnie kukurydza była na dnie zaprezentowana i były super brania. I tak wygrałem swój sektor, byłem chyba 3 w całych zawodach, więc było super. I w tym roku a reszta zawodników, którzy byli w czubie, wszyscy łowili na metodę, więc w tym roku po prostu nie miałem czasu i głowy, żeby się przygotowywać, więc zabrałem tylko wędkę do metody, trochę dumbbellsów, zanętę, pelet i tyle. No, a okazało się, że tego dnia trzeba było łowić leszcze i ci, co łowili te leszcze, no to wygrali. Dlatego na takie łowisko warto też mieć ze sobą białe robaki. To jest na pewno przynęta, która no, jest w miarę łatwa do przechowania, a może się przydać. Można je użyć do nęcenia, czyli trzeba by było mieć jakiś klasyczny koszyk, żeby te robaki podawać, ale chociaż na haczyk mieć trochę tych białych robaków. Konrad nad wodą. Pan Adam sam wiąże przypony, czy kupuje gotowe? Sam wiążę. Sam wiążę, chociaż mam też jakieś tam gotowe przypony. Używam z Prestona tych gotowych przyponów, o takie, gdzie ja mam go. Na przykład tutaj mamy takie tego typu przypony. Bardzo, bardzo wygodne są przypony, więc też je używam. Mam je ze sobą, ale głównie sam wiążę przypony, więc wiązanie węzłem bez węzła jest tak proste, że naprawdę przy tych dużych haczykach to idzie bardzo szybko zrobić sobie te przypony. Więc mimo nawet już teraz mojego słabego wzroku, to sam daję radę. A lupa w oko i... Przy tych to nawet bez lupy. Czekaj, muszę sobie trzcinę przesunąć. Oj, wypłoszyłeś kaczkę. Odsunąłem ją, jakbym miał zacinać. Fazę Nemo. Jakaś ryba siadła? No słuchaj, jakby przed live'em, no ile? 4 ryby? 5? No parę tych ryb złowiłem, natomiast no, jak widzicie teraz coś nie bardzo mnie tutaj te ryby lubią. Ja ci mówię, trzeba... A spróbowałeś już tam między tą wyspą a tym? Którą wyspą? No między wyspą a tymi... Próbowałem, ale Próbowałeś dawno tam? nie. Ale przerzucę, tak. Nic się nie dzieje. Konrad nad wodą. Też lubię. Wolę sam wiązać, bo to naprawdę szybko idzie węzłem bez węzła. Tak, dokładnie. Zarzuciłem, żeby się pozbyć klipa. Zobaczcie, jedną wędką obsługuję tutaj to łowisko i każda dystans jest inny. Tam mam zaklipowane i zaznaczone takim markerkiem. Nie pamiętam, gdzie ja ten marker kupowałem. Gdzieś chyba w internecie kupiłem taki marker do oznaczania. Więc mam tutaj znak. I jak łowię tam po prawej stronie tej wyspy z grążeli, no to łowię z klipem. Ale pamiętam, żeby cały czas ten znak był widoczny. Natomiast teraz chcę łowić pomiędzy tą trzcinową wyspą a grążelami. Tam chcę troszkę głębiej zarzucić zestaw, więc odpinam z tego klipa i mam drugi klip zapięty. I teraz będę mógł tam w tą szczelinę się dostać. A trzecie łowisko, które obawiam tym wędziskiem, to jest to miejsce, gdzie strzelam
procą, peletem i kukurydzą i dokładnie tą samą wędką też tam zarzucam zestaw bez żadnego klipa, tak mniej więcej na oko. Akurat biorę pod uwagę tam z tego trzcinowiska robi się cień na wodzie i na koniec tego cienia po prostu celuję. Fazę Nemo się pyta, co na przyponie. A tutaj mam chyba 19 żyłkę. Reflo Power. Tak dosyć mocno. Tak, żeby jak mi weźmie karp, szczególnie przy tej roślinności, żebym miał czym go przytrzymać. Artur Cieślak, Bo witam. to o to chodziło, co na Chyba przypomnę, tak? tak? No, ewentualnie może przynętę. No, żółty wafters. Artur Cieślak, witam panów. Wpadło coś ładnego ostatnio na Zezuj. Tak do końca nie możemy zdradzić, bo z Zezuja to przygotowaliśmy dla was m.in. konkursowy film, gdzie do wygrania będzie wędka Dura Pellet Wagler. To myślę, że już całkiem niedługo. No i tam taki dosyć fajny karpik do zważenia był. A ile miał, to nie możemy powiedzieć, bo to jest element konkursu. Tak, ale ogólnie bez szału było. Trafiliśmy no na bardzo gorącą pogodę. Było ponad 30 stopni w cieniu. I nawet te ryby, to tak z Michałem gadaliśmy, że te ryby, które nawet było widać, bo one, to ciepełko im tam jakoś pasowało, one sobie pływały przy powierzchni, ale nie były skory do żerowania, bo tylko tak jakby się ocierały, nie można było tych brań zaciąć. Jak się udało jakieś branie gdzieś tam zaciąć, to się okazywało, że ta ryba gdzieś jest podczepiona, tak. więc coś tym rybom nie pasowało tego dnia. Piotr Kowalczyk, hej, szacun Adam za to, że jak napisałem na Facebooku wiadomość do Ciebie, że dzięki Twoim radom zdobyłem drugie miejsce na zawodach, a Ty miałeś czas odpisać. Pozdrawiam. To szacun, że zdobyłeś drugie miejsce, bo to chyba taki pan się do mnie odezwał, co na targach gadaliśmy, tak? Ty byłeś wtedy, co gadaliśmy, co się pytało o łowienie leszczy? Tak, znaczy no byłem To wtedy chyba przy to, tym, no. chyba to. Więc no bardzo miło, gratuluję i tak trzymać. Karol Makow, to fajnie, że Pan Adam odpisuje na Facebooku. O kurde, nie mówcie tego głośno, bo ja za chwilę się nie ogarnę z tymi odpowiedziami i tak mi nieraz ciężko na wszystko odpisać. Młody AK, do ilu gramów są pellet Waglery Dura? Ja łowiłem tym 11-stopowym, to jest do 12 gramów. A ten drugi? Kojarzysz? Drugi nie kojarzę. Nie... Mogę zerknąć w telefon? Tak. Może tutaj znajdę, to Wam odpowiem. Pęcisław, cześć. 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 Tutaj być może będę miał... A nie, Dura to było w poprzednich nowościach. To nie będę miał. Nie będę miał. Ja bym zerknął, ale jak zminimalizuję, to mi się wyłączy. No, ja przypuszczam, że do 10 gramów może coś mieć takiego, coś no. takiego. No, ewentualnie też do 12. Ale ten ciężar wyrzutu to tak należy też traktować z jakąś tam tolerancją, no bo jak ja Właśnie nie widzę tej żyłki w ogóle. kaczka nie widzi żyłki, chodzi mi po tej żyłce. Jak ja zarzucałem tą 11 Dura z pławikami 12-gramowymi, to w ogóle żadnego wrażenia na tej wędce ten spławik nie robił. Myślę, że jakbym 15 założył, to też spokojnie mógłbym bardzo daleko tym kijem zarzucić. I przypuszczam, że przy 11 będzie to samo, przy 10, czyli krótszym wędzisku, będzie to samo. Także to, co łowiłem, to bym powiedział, że raczej to są wędki do cięższych spławików niż do lżejszych. Łatwiej zarzucić nim tak jakby spławik 12 czy tam... O, czekajcie, bo się kaczki poduszą. Nie ogarnięte. Zawsze przepływają normalnie, nie? To tak, Ja o kaczkach jeszcze zaraz wspomnę. ale one tak szarpną, że ci podajnik przesunęły. Na pewno. Chociaż nie, bo dalej masz napięte, ale to tak się wygięło, że... Jak dzieci, no jak dzieci. Bożena Gutkowska, na jakim jesteście stawie? Bożena, nie możemy powiedzieć, bo to takie dosyć małe, kameralne miejsce. Pozabijają nas potem ludzie. Mariusz Andziak, super. Czekaj, bo jeszcze coś tam opowiadaliśmy o tych pellet waglerach. Jeszcze chciałem dokończyć, że tymi pellet waglerami raczej trzeba rzucać cięższymi spławikami niż lżejszymi. To nie są takie bardzo finezyjne wędki, żeby, nie wiem, 3-gramowym pellet waglerem rzucać, to
Tak nie bardzo. Raczej powyżej 6. 6, 8, 10, 12. Tak bym je ocenił. Słuchajcie, mamy 45 minutę live'a, myślę, że jeszcze przetrzymamy jakieś 5, może do 10 minut maksymalnie. Jak nic się nie wydarzy, no to się nie wydarzy, nie udało nam się zrobić tego złotego karasia, chociaż jeszcze mamy chwilę. Słuchaj, Michał, ja nie wiem, czy ty oglądasz Euro. Oglądasz, to było pytanie retoryczne. Nie wiem, czy słyszałeś albo widziałeś mecz Anglików. No, widziałem, prawie zasnąłem. Anglicy już wychodzili ze stadionu, nie wiem, czy widziałeś. Tak, Wychodzili ze stadionu, oczywiście kleli na trenera, już go zwalniali, już tam myślę, że ciężką amunicję na niego szykowali, przynajmniej słowną. A tu się okazało, że w doliczonym czasie gry, Tak, półprzewrotka. tak, i gol, więc Dogrywka się zaczęła, drugi gol i tak, dopóki jeszcze tutaj pojechali dalej. podajnik Dura Flat Method grze. Feeder w grze, no to wszystko się może wydarzyć. Ale teraz trafili na Szwajcarów, ja myślę, że Szwajcarzy ich ojadą. Tak jest moje zdanie. Może się odblokowali. A już się tak blokują jeszcze przez całą grupę, także A Niemcy jak zawsze zdobywali mistrzostwa. Tak samo. Niemcy z Hiszpanami, to tak szczerze mówiąc, ja też tu myślę, Dobra, że Hiszpanie słuchaj, bo to... gadamy o piłce, a tu się może okazać, że oprócz nas, ja to tak też słaby już kibic jestem, ale oprócz ciebie to nikt więcej się tym nie pasjonuje. Coś chciałeś o kaczkach powiedzieć jeszcze? Tak, chciałem opowiedzieć o kaczkach. Słuchajcie, nie wiem, czy kiedyś się z czymś takim spotkaliście. Ja to jestem nauczony, jak łowię na żerańskim najczęściej i te kaczki gdzieś tam koło mnie pływają, to jak kaczka widzi na powierzchni żyłkę, to ona traktuje, jak to by była ściana. Kaczka dopływa do żyłki na powierzchni i się odwraca i odpływa. To tak jakby do ściany dopłynęła. Natomiast te kaczki tutaj, ta żyłka im w ogóle nie przeszkadza. Macie przykład. O. Szarpnie. No ale ta żyłka jeszcze jest pod wodą, ale one mają żyłkę na przykład na poziomie tutaj. To niektóre zdarza się, że pochylą łepek, ale większość z nich to tak płynie na aferę, że tam trzyma ich ten łeb. Całe szczęście ta żyłka jak się napnie, to tam po tym ich pióreczkach ładnie gdzieś tam się zsunie. Ale w ogóle niesamowite są te kaczki. W ogóle się tej żyłki nie boją. Stanisław Jarmusz, co pan myśli o bardzo cienkich przyponach, na przykład 0,10 na leszcza? Kurczę, to też zależy do jakiej metody połowu. Jak łowiłem na spławik, no to dosyć często używałem takich przyponów. Natomiast jak łowię federem, to bardzo rzadko tak cienkich używam. Najcieńszy mój przypon, taki, który używam do federa klasycznego, to jest 0,11 Reflo Power, ale to jest taka żyłka, no, którą ciężko już w ręku urwać. 0,11, 0,13, uwierzcie mi, to jest no, już bardzo mocna żyłka i niechętnie zakładam cieńszą żyłkę, ale no, też słyszę od jakichś tam wędkarzy, kolegów, że jak założył cieńszą żyłkę, to zaczął łowić ryby. W wielu przypadkach mi się to nie sprawdziło, ale też kilka razy miałem rzeczywiście tak, że jak to się mówi, wycieniłem się i nagle łowisko ożyło i zaczęły brać ryby. Więc ja używam niechętnie tak cienkich przyponów do klasyka, ale zdarzało mi się. 0,8 czy 0,9 to jest taki minimalny przypon, który używam, ale wtedy musi być feder guma, dosyć miękka wędka, żeby była jakaś tam amortyzacja. Oczywiście trzeba pamiętać przy zacięciu, żeby tego zacięcia nie robić takiego za ucho, żeby tam przy zacięciu nie zrywać tego przyponu, tylko raczej tylko unosić wędkę. Wszystko musi tak być delikatnie. Wędeczka w dwóch paluszkach, żeby ona się mogła poruszać, nie tam pod łokciem, bo też można tą rybę stracić i tak dalej. Ale ogólnie unikam tak cienkich przyponów. A w rzece to w ogóle takich nie stosuję, no bo nie chcę się denerwować. Tacha Sivrioglu. Ahoj. 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 Wędkarstwo Stalowa Wola. Cześć Adam. Jakich szyłek używasz do pellet wagler? Cześć, ja używam Sinking Feeder Mono. Mnie to się najbardziej ta żyłka podoba. Nawet chyba mam ze sobą szpulkę, to może pokażę, o czym mówię. Ja używam dokładnie tej żyłki 0,20 najczęściej, a jak bardzo dobrze ryby biorą i są duże i nie łowi się bardzo daleko, to nawet 0,23 wtedy, żeby ten zestaw był bardzo pewny i sztywny. Więc ja używam żyłki tonącej
tak jak sama nazwa wskazuje, federowej i ona jest super. Preston ma też taką żyłkę, powiedzmy, dedykowaną do metod spławikowych, natomiast mnie ta bardziej odpowiada. Nie wiem, może to jest moje takie spostrzeżenie, ale uważam, że ta do moich zastosowań jest lepsza. Krzysztof Suchorski. Ja byłem w sobotę na rybach, po 15 dzień był bardzo ciepły. Na jedną rybę z metody 10 ryb wpadło na sinkinga. No, sinking to jest dobra metoda, szczególnie o tej porze roku na jakimś głębokim łowisku, no bo te ryby łowimy na grunt, więc łowimy przy dnie, a ryby o tej porze gdzieś tam sobie w toni wędrują. No. Łukasz Westfal. Kiedy test zanęt są natural? To myślę, że w przyszłym tygodniu, co? Co, jak Stryjenka uważa? Myślę, że niedługo. Co prawda też ja niedawno dostałem te zanęty, więc to nie tak, że my unikaliśmy tematu jakoś bardzo. No ale będziemy sukcesywnie starali się też te zanęty prezentować, bo są warte tego. Młody AK. Kiedy będą dostępne podajniki Medium ICS? To może ja odpowiem. Planowo połowa sierpnia. Pęcisław. I myślę, że to może być już ostatnie pytanie. Mam Preston Monster X Wonzy 7 FT. Na co ją łowić? Na co ją łowić? No ta wędka to jest taka, nie wiem czy mogę użyć takiego słowa, ale chyba bym użył, że to jest taka kultowa wędka wśród łowców na bombkę. Wielu świetnych wędkarzy łowiących na bombkę, właśnie to jest to, co ja zaraz będę chciał zrobić. Wielu świetnych wędkarzy łowiących na bombkę właśnie używa tego Wonzy 2, to jest 7 stóp, tak? No to tego 2,45 to jest? Jakoś tak. Tak, dobrze? Już mi się miesza w głowie. Coś takiego, no. Czy 2,10 nawet. No to tej różdżki używa właśnie na bombkę. Więc do tego chyba najbardziej. Ewentualnie do jakiegoś łowienia federowego blisko brzegu. No bo ta wędka przez to, że jest krótka, no to niekomfortowo się nią rzuca na duże odległości. Napisałem, że ma długość 2,10. No 2,10, tak, 7 stóp 2,10. No. I jakie ciężarki do tej wędki używać? No myślę, że bez problemu taka bombeczka, tak jak tutaj mam 20-gramową bombkę, to spokojnie można taką bombkę założyć. 20-30 gramową bombkę. Ja też mam tą wędkę, też łowiłem, chociaż to nie jest moja ulubiona wędka do bombki, ale naprawdę znam wielu świetnych podbombki, którzy właśnie nie wyobrażają sobie, żeby łowić innym wędziskiem. Pęcisław, dziękuję. Dobra, słuchajcie, mamy wyczerpaną jakby pulę pytań, nic już tu nie ma nowego. Mamy prawie godzinnego live'a. To już Więc- godzina minęła? Tak, O ma... więc dziękujemy Wam bardzo po raz kolejny za aktywność. Tak, słuchajcie, bardzo dziękujemy, pomimo tego, że jak to mówią, emocje były jak na rybach, to byliście, zadawaliście pytania, więc znowu miło było wymienić się spostrzeżeniami. To słuchaj, masz jeszcze jedno pytanie. Jaką wędkę proponujesz do pellet wagler i sinking bomb? I to już ostatnie, naprawdę. Kurczę, może to nie będzie bardzo polityczne. No może tak, ja używam do pellet waglera wędzisk z serii Supera X. 11-stopowa to jest chyba taka moja ulubiona wędka do pellet waglera i tą bym najbardziej polecał. To też jest świetna wędka do sinking bomba. Natomiast też musiałbym wiedzieć, na jakiej odległości trzeba łowić, jak duże ryby, jak ciężkimi spławikami i tak dalej. Natomiast trzeba też sobie zdać sprawę, że do tej metody, kurczę, tak naprawdę można łowić każdą wędką. Możecie feder wziąć i też tą wędką będzie dobrze łowić. I na pellet waglera, i na sinkinga. No bo to wystarczy odpiąć pellet wagler, założyć ten ciężareczek, tą bombkę tonącą powolutku i łowimy na sinkinga. Chcemy łowić na pellet waglera, zakładamy spławik. Chcemy łowić na bombkę z dna, zakładamy ciężarek, łowimy z dna, więc to narzędzie, którym to będziecie robić, to ma drugorzędne znaczenie. Oczywiście można mieć dedykowaną wędkę do tego i tak dalej, natomiast jak wykorzystacie feder, którym łowicie, to jeżeli będziecie umieli celnie tym zarzucać, to też nie jest żaden błąd, więc tak powiem.
Dobra, to co? Trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzymy. Słuchajcie, zobaczymy jak ten dzień się dzisiaj potoczy. Jakby jeszcze trochę tu będziemy siedzieć. Zobaczymy jak to się potoczy. Ale jeżeli nie potoczy się do końca po naszej myśli, to myślę, że jest jakaś szansa, że spotkamy się jeszcze na live u Adama. Jakaś tam szansa jest, ale zobaczymy jeszcze. No, i- myślę, że za szeroko tutaj patrzysz na ten temat. No i to zależy od ryb. No i na pewno widzimy się z Wami na kolejnym live za tydzień. Mogę powiedzieć, że w środę. O której nie wiem, ale na pewno się widzimy. Także trzymajcie się, jeszcze raz dziękujemy. Dzięki, że byliście. Do